Siemanko, na dzisiaj przygotowałem kolejny element nitowanej kolekcji. Jeśli chcesz zobaczyć co to będzie, to zapraszam do oglądania. Kolejny portfelik, tym razem podwójny na karty. Elementy mam wycięte. Teraz lekko przeszlifuję wszystkie te łuki. Fazujemy, no i zajmiemy się polerką krawędzi. Jeszcze muszę tylko wyciąć tutaj to wcięcie. Zanim zaczniemy to składać i zanim zrobię dziurki, warto to zaimpregnować, więc teraz nałożę wosk. Pasta woskowa numer 3. Tutaj gdzieś będzie przepis na nią. Naprawdę polecam. Jeśli chodzi o tą pastę z tego słoika, no to jest ta pasta, którą wykonywałem w tamtym filmie. Myślę, że było to już około rok temu, więc z tą pastą dalej nic się nie dzieje. Nie zjełczała. Były tam takie komentarze, że może coś takiego się stać. No ja nigdy nie miałem takich przypadków, więc spokojnie ta pasta postoi jeszcze kolejny rok, no ale zapewne prędzej się zużyje. Tak jeszcze chciałem wam pokazać, jeśli ktoś zaczyna dopiero kaletnictwo, no to tak wyglądają też uroki tego rzemiosła. Pasta woskowa trójka, dwie różne skóry, mimo że ta sama grubość, zbliżona twardość, ale skóry są z dwóch różnych miejsc. I jak widać efekt jest całkowicie inny, więc warto to też brać pod uwagę. Zwłaszcza jeśli zamawiamy nową skórę, że efekt końcowy może być całkiem inny niż który mieliśmy wcześniej z innej skóry. Tak to wygląda. Standardowo musimy lekko rozepchać te kieszonki. Spokojnie wejdzie jedna, dwie, nawet trzy karty. Jakieś banknoty, dokumenty. Na razie on się otwiera, ale to jest kwestia kilku dni. Ponosimy go lekko złożonego. Ta skóra tutaj lekko się porozciąga, rozpracuje i będzie fajnie wszystko chodziło. Także kolor jest naprawdę inny, całkowicie, mimo że wszystko było robione identycznie. I tak to wygląda. Kolejny element do nitowanej kolekcji. Kolejny prosty portfelik za nami. Zapraszam was do mojego sklepu z wykrojami i do zobaczenia. Cześć!